biją się. Dzwonimy na psy. A ty czemu się nie bijesz? Ja stwierdziłem, że przemocnienie jest to rozwiązanie. Zachowam głód walki na... Tak jak ostatnio jak Rutek nie sparował, bo miał tak ubite ręce, że dopiero na walkę zostawił po gromdzie. O kurde. No, ja już się wyboksowałem, teraz czekam. Łapię świeżość. Świeżym. Szybkim, silnym i agresywnym. Z jakiego powodu 8-0? No ja się zgłaszałem gdzieś tam lipiec, sierpień dopiero na galę. Że każdy zadzwonił z propozycją, żeby pobić się z Andrzejem w czerwcu, no to powiedziałem, że spoko, ale na 8-0 i że nie zrobię wagi. Zaproponowałem catchweight. Wiedziałem, że Andrzej się zgodzi, bo Andrzej lubi też catchweighty. No i wszyscy się zgodzili, no i mamy catchweight, nie? Także myślę, że mamy fajną walkę, to jest najważniejsze i cała reszta ma mniejsze znaczenie. Dowiedziałem się dziś na jakimś wywiadzie, powiedział mi chyba Mariusz właśnie, że są dni do takiego Grzebyka i tak potwierdzam to jego wina. Znając historię, Andrzej Grzebyk też lubi catchweighty, więc taką złożyliśmy propozycję, oni się zgodzili, KSW się zgodziło, także no, mamy po prostu mocną walkę w wyższym limicie. Look at this guy! Hey, stop MMA! 80 kilo. 80? Paradoksalnie, Like me! paradoksalnie to głównie brak diety. Okay. You make bodybuilding. Yeah, 70, the same. 70 kilo. Jestem też 70, ale od następnej walki, nie? Troszkę się pojawiła w moim życiu, no to no wiadomo, jest ten początek, organizacja życia na nowo była trochę ciężka. Każdy dzień sprawia mi tyle radości, daje mi tyle energii. Jest tylko lepiej, będzie jeszcze lepiej i już będziecie mieli niedługo okazję się przekonać, że ojciec bije dużo mocniej. Tato Siła, look. Przestań. We don't sleep, but we are strong. We don't sleep, we only eat. No, you don't eat that much. I eat for him. Ojciec bije mocniej, no, to na pewno. Formę ma taką, jakiej jeszcze nie miał, nikt tak nie widział jeszcze aż tak dobrej formy u Tymka, także tylko liczyć na to, że uda mu się przełożyć to na klatkę. Dla mnie jest najważniejsze przerobić mocno rundy. Nie skupiam się jakoś tak bardzo mocno, żeby szukać sparring partnera typowo takiego jak Andrzej. Z Damianem żeśmy przerobili tutaj mocny okres, początek szczególnie sparingów w klubie. Później mieliśmy całkiem sporo wyjazdów, bo Damian jeździł do Krakowa. Razem byliśmy w Częstochowie, ja jeszcze pojechałem później do Gdańska. Każdy wyciągnął dla siebie to, co miał wyciągnąć. Także każdy jest zadowolony, myślę, i mocno przygotowany. Ja spodziewam się Grzebyka zdominowanego przez Tymka. Nie obchodzi mnie to co tam planuje Andrzej, ja wchodzę zrobić swoją robotę i czy będzie taktyczny, czy będzie chaotyczny, nie robi mi to żadnej różnicy. Co sądzisz na temat ostatniego sędziowania walk, na przykład Fleminasa z tobą albo Bartosa z Fleminasem? Nie no, to tak jak powiedziałem to wcześniej już na wywiadzie, że każdy z sędziów powinien przerobić troszeczkę sparingów, dostać po mordzie i dopiero powinien brać się za sędziowanie, bo czasami te rozbieżności są tak duże, że to jest aż nieporozumienie. Żeby delikatna rozbieżność w tych punktacjach była, to jest oczywiste, ale nie aż takie skrajne, tak jak miałem z Feminasem, że wszystkie rundy wygrałem ja, drugi dał, że wszystkie rundy wygrał Feminas z Bartosem tak samo, że jeden dał sędzia wszystkie rundy na Feminasem, to słuchajcie, to jest nieporozumienie, no mówię, no. Każdy powinien przerąbić swoje na sparingach, a najlepiej mieć jakieś walki i dopiero powinien się brać za sędziowanie, bo to jest patologia jakaś, nie? Ja tego wyniku nie zostawię w rękach sędziów na pewno, nie? Krótki termin, walka z Piotrem Kaszprzak, on ma miejsce 6 w rankingu KSW. On jest bardzo dobrym przeciwnikiem, bardzo doświadczony, podwójny chyba mistrzem z Babilonie, prawie 20 walk. Ja jestem prawdziwym zawodnikiem, ja chcę walczyć z najlepszymi w kategorii piątkowej w KSW i dla mnie to jest tylko doświadczenia. Jestem gotowy, jestem przygotowany na wszystkich sytuacji i z Piotrem możemy pokazać dobre show dla wszystkich fanów MMA w Polsce. Na pewno będzie różnica doświadczenia jakaś tam. Piotr przede wszystkim jest też taki bardziej poukładany i spokojniejszy nawet w tym parterze od Steamena. Z drugiej strony to jest czas młodych. Piotrek też może nie jest jakiś stary, ale te konfrontacje zawodników z dużym rekordem, z tymi zawodnikami rozpędzonymi, z małym rekordem ostatnio są dosyć popularne i mam wrażenie, że to jest taka
gwarancja tego, że walka jest mocna. Temu młodemu się chce bardzo, ten doświadczony dalej chce udowodnić, że jest tam, gdzie jest, nie bez powodu. Mam pięć walk zawodowe. Miałem mój debiut tutaj w Polsce, a potem walczyłem tylko za granicę, w Heksagonie, w Warrior, która jest największa organizacja w Bliskim Wschodu. I teraz wracam do Polski. Co tam zdziwiłeś się? Udawał, że po polsku nie mówi, czy co? Kurde, on zawsze po angielsku albo po arabsku. A teraz nagle zaczął po polsku gadać, a my patrzymy zdziwieni. Mówię, ty, Steven mówi po polsku. No tak to coś tam mówił czasami, ale takimi, wiesz, pojedynczymi słowami. A teraz tutaj normalnie słucham. Po polsku gada, tylko udaje, że nie rozumie, nie? Oszust jeden. To takim ci Brazylijczycy, Jose Aldo, albo Anderson Silva, albo nawet Palacio. Tak, oni, że oni po angielsku nie gadają, nie? No ty, no dokładnie. O patrz, teraz po angielsku gada. Jest chyba miał oszust, nie? Ale tak dobrze gada po polsku. No to dziad jeden. Tutaj często po angielsku mówię, bo w rano jestem trochę leniwy, rozmawiać po polsku, bo to jest trudny język dla mnie, muszę dużo sfokusować, tutaj generalnie mówię po angielsku, ale bardzo dobrze po polsku mówię. Wolny duch, nie? Tak bym go scharakteryzował i w zasadzie w walce ma jakiś pomysł na siebie, w tym parterze robi rzeczy, które mam wrażenie, że czasami wymyślę je na bieżąco, nieschematyczny, ciekawy zawodnik. Pierwsza walka będzie w kategorii lekkiej, bo chyba Piotrek już nie walczy w środkowej, a po ta walka wracam do środkowej 6-6. To jest moja prawdziwa kategoria wagowa. I jestem gotowy na wszystko. Najważniejsze dla mnie jest zrobić dobre show. W stójce, w parterze dla mnie wszystko jedno. No mówię, zmiana rywala. Przygotowaliśmy się pod Sanbejewa. No cóż, tak jest, tak bywa. Są kontuzje. No wiesz, on tak tylko mocno szpikował Soldajew, co nie? Więc bardzo fajnie, bo też może byśmy więcej z Trójcem walczyli. A tu jest taki, myślę, że ten zawodnik bardziej taki nieprzewidywalny. Jeżeli wygram, no to wiesz, to Soldajew jest numer 1, więc naturalną częścią, kwestią będzie się spotkać, no. Choć, tak jak mówię, dobrze po Starkidom się nie walczyłem. Jak będziemy wygrywać, będziemy szli do przodu, to kwestia będzie tylko czasu i trzeba się będzie znowu spotkać. No bo teraz fajnie, bo tak, Daniel Rutkowski wraca i pokazuje, że ta przerwa nic dla niego nie zrobiła, dalej bije chłopów i wygrywa, nie? Fajnie, że to tak wyszło właśnie, no bo to, ja sam nie wiedziałem, jak to będzie. Wyszło fajnie, więc ja też się tylko mogę się cieszyć, że pokazałem, że przerwa dwuletnia tak naprawdę, jeżeli ktoś jest sportowcem, nie bywa, to nie zrobi na nim dużego wrażenia, dużej różnicy. My to ten kawa jest? Jest. Dobrze. Ten zawsze kawę ma dla nas obojga. Rozgrzewam się. Dawaj. Ta walka ostatnia, która była, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to walka wyszła po naszej myśli. Daniel pokazał lepsze MMA niż wcześniej. Był knockdown w trzeciej rundzie, z czego się cieszę, że była intencja po prostu zrobienia krzywdy tak samo w stójce. Przygotowywaliśmy się na to, że Oleksii będzie bardziej kreatywny na ziemi, że będzie nam więcej zagrażał w parterze. Wydaje mi się, że może siła Rutka go zblokowała troszkę na szukaniu poddań. No ja myślę, że to będzie największe zagrożenie dla Daniela. Jesteśmy dobrze teraz przygotowani, tak samo jak na poprzednią walkę, albo i lepiej, bo to skutkowo idzie, tak, z cyklu na cykl, idziemy na szczyt. Taki jest nasz cel. No już mi zrobił właśnie, nie zauważyłem Co tam masz dosypane? Powiem tak, wojna trwa z moim trenerem. Jak tylko zostawisz wodę, to ci dolewa kawę. Ale spokojnie, jest to samo. Jak tylko kawę zostawi, to ja mu dolewam wody. I co, to działa? No a jak? Wiadomo, że tego nie przejdzie. Za dobra obrona dla niego. Nie ogarnie tego, nie wleje przecież tędy, nie? Teraz się odbiliśmy w styczniu i teraz mam nadzieję, że kolejna gala w Radomiu 20 czerwca i że dalej pokażemy tą klasę. Po styczniowej gali troszeczkę było problemów ze zdrowiem, ale wróciliśmy od 2 miesięcy tak naprawdę, zapierdzielamy. Daniel jak widać w formie, wrócił taką z wakacji i od razu było przy kim zasuwać dalej. Jedna porażka to jest słabo, ale 2 pod rząd, 3 to jest dramat. I to jest ciężki temat, żeby z tego się odbić. Wiadomo, wygrywanie jest łatwe. Jak się znosi porażkę, to jest tak naprawdę prawdziwy test. A Piotrek już
To jest już doświadczony zawodnik. On już wie, jak znosić porażkę. Piotrek przegrywał walki, ale przegrywał walki po bardzo dobrych walkach. Nawet jak pojechaliśmy tam do Francji, przegraliśmy z Nahaje finalnie. Walka była w naszą stronę, tak? Piotrek od razu wszedł w walkę, knockdown zrobił. Zawodnikowi gospodarzy, sala ucichła, później siadło kolano i siadło i to wszystko. Idziemy w jednym kierunku, jeżeli coś jest nie tak, to siadamy, gadamy, analizujemy i musimy wszystko zrobić, żeby ten problem rozwiązać i żeby nie było problemu w przyszłości. Zabrałem 16, ale będę robił luźno, bo nie chcę, żeby to był mocny trening dla mnie, żeby być w miarę jutro świeży. Zobaczymy, jak się uda. Sterydy, radomskie sterydy. Na sucho to nawet trawa nie urośnie. A cieszy się z faktu i cieszy się moja duma, dlatego że wiadomo, od dziecka współpracujemy z Patrykiem, no tam nie, ponad 13 lat. To nie jest zawodnik, który przyszedł i był przygotowany, tylko był wyszkolony od dziecka, od podstawy i teraz jak daje taki wynik, no to wiadomo, dla mnie przede wszystkim to jest taka duma, nie? Przede wszystkim dla mnie. Wiadomo, z tego powodu również dla mnie to jest pewność, że wszystko, co było robione, poszło na plus. To znaczy wierzę w to, co było robione, dlatego że wynik potwierdza fakt, że to był dobry kierunek. Trochę tam to potrwało, nie? Szukanie wiedzy, poszukiwanie informacji, no ale w końcu wiadomo, pas i to najmocniejsze, prestiżowe polskie organizacje, no wiadomo. Inni koledzy na pewno też przez to uwierzyli, że jest to możliwe i nawet w takim małym klubie i mieście. 2, 3. Pierwszego dnia, jak wróciłem po tym wygraniu pasa, dla mnie następuje codzienność, nie? I w tej sytuacji musimy przygotować coś, co nie było robione, coś więcej. No i tak robimy przez wiele lat. No, nigdy nie jestem powtarzalnym, zawsze, nawet z punktu widzenia, żeby się nie zanudzić, zawsze poszukuję rozwiązania. Dużo oglądam, dużo analizuję, dużo wprowadzam, nie boję się wprowadzać coś nowego, dlatego że w ostateczności to wszystko i tak zaowocuje. Kwestia tylko czasu i ilości robienia. No a ja, wiadomo, robię dużo. Liczę, że kolejne rzeczy udadzą się Patrykowi w obronie i to wykona. Myślę, że dobrze wyglądały razem z tym psem, nie? Moją codzienną rutyną, wychodzenie z moim pieskiem po treningu przed, chodzę z nim po owoce, po warzywa. Lubię to robić, pozwala mi się to wyłączyć, nie myślę o treningach, też o tym. Zawsze przewietrzę głowę, obmyślę sobie plan na walkę, jak sobie chodzę z pieskiem. Jakbym miał zrobić najtrudniejszy ranking moich przeciwników, no to na pewno w top 1 bym umieścił Andrzeja Grzebyka, by mnie pokonał. Nie chcę tak za bardzo numerować, no ale Damian na pewno też by się w nich znalazł. Umieściłbym go na pewno w tym top 5. Jest pierwszym chyba takim przeciwnikiem, który bardziej będzie stawiał na zapasy z tych moich wszystkich, no bo jednak na razie dotychczas, z którymi się biłem, no to jednak większość z nich było typowo takimi bardziej strikerami niż zapaśnikami. To może być ciekawe i fajnie w ogóle mieć troszkę innego przeciwnika niż strikera. W końcu sprawdzić, czy mój styl jest na tyle mocny, że będę go potrafił trzymać w stójce jeszcze z takim zapaśnikiem. Fajnie walczyć w ogóle z takimi znanymi osobami. Jak kiedyś pamiętam, oglądałem, jeszcze byłem dużo młodszy, trenowałem na poziomie amatorskim. No, nawet tam były moje pierwsze zawody, to ja pamiętam, jak chyba Damian, to była chyba na KSW Koloseum chyba pierwszy raz walczył. To ja pamiętam tą walkę, jak oglądałem ją jeszcze u kolegi w domu. Oglądaliśmy i się jaraliśmy, że będzie zapaśnik, będzie mocny zawodnik. A teraz mogę się z nim zmierzyć. To jest w ogóle takie, spełniam swoje marzenia, więc to jest super, nie? Wydaje mi się, że to będzie w ogóle dobry pomysł zmiana tej kategorii. Bo te przygotowania naprawdę super, nie? Chciało mi się cały czas trenować, cały czas czuję energię taką do trenowania, chęci. I przede wszystkim nie chodzę głodny, to jest najważniejsze. Jak ci się było i dzisiejszy dostęp? Genialny było. Lepiej, widzę, że robisz progres. To jest mój hyper. Widzę, że robisz progres, także podoba mi się. Z kim ty byś miał lepiej niż ze mną, powiedz. Teraz mogę się założyć. Ja potrzebnie ci powiedziałem. Ty masz menadżera, bileciarza, kreatora mody. Co tam jeszcze? Wszystko mody pokazane. Od medii. Ja jestem od wszystkiego u ciebie. Praktycznie od wszystkiego. Dzisiaj nawet co tam wyszedł? No i dzisiaj rano wyszedłem z Bibi. Bibi, pierwszy raz wyszłaś ze mną na spacerek. A jeszcze nie ufa jest. Jak się zapytałeś o wymarzonego przeciwnika, to ja mam wymarzone miejsce, żeby zawalczyć. Chciałem zawalczyć u siebie w mieście. W ogóle fajnie, bo pierwszą walkę miałem u siebie w mieście i to było fajne doznanie i chciałbym drugi raz.
coś takiego przeżyć jeszcze na takiej imprezie jak KSW, nie? I uważam, że KSW w Płocku by się bardzo dobrze sprzedało, więc nie wiem, dlaczego KSW nie wraca do Płocka. Warunki mamy jako miasto na to, żeby zrobić takie KSW. Mamy piękną halę. Duże zainteresowanie mamy w mieście sportami walk, bo naprawdę mamy dużo tych klubów. KSW, jak dam dobrą walkę, następnym razem widzimy się w Płocku, a z wami kibice widzę się w Radomiu 20 czerwca. Pozdrawiam. Pozdrawiamy.